Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj przychodzę do Was z deserową ciekawostką, która idealnie wpasuje się w świąteczny klimat. Tym razem przygotujemy plaster miodu, czyli nic innego jak sernik bez pieczenia o delikatnym miodowym smaku, który wzbogacimy lekko piernikowym spodem z ciastek. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jakie ciasta w tym roku trafią na Wasze świąteczne stoły. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie sernika zaczynam od galaretki miodowej. Do dużego dzbanka przelewam 300 ml gorącej, świeżo zagotowanej wody i dodaję do niej 12 g żelatyny w proszku. Zawartość naczynia krótko mieszam tylko do całkowitego rozpuszczenia proszku w wodzie. Następnie dodaję 260 g płynnego miodu i ponownie mieszam całość do uzyskania jednolitego płynu. Do przygotowania galaretki używam miodu akacjowego, ale tak naprawdę sprawdzi się każdy płynny miód, którego smak Wam pasuje. Tak przygotowaną galaretkę odstawiam na kilka minut do wystudzenia, a następnie przelewam ją do wyłożonego folią spożywczą naczynia. Folię możecie pominąć, ale ułatwi ona później wyjęcie galaretki z naczynia, więc warto z niej skorzystać. Naczynie trafia do lodówki na kilka godzin, a najlepiej na całą noc do całkowitego zestalenia płynu. Następnego dnia wyjmuję galaretkę z lodówki, przekładam na deskę do krojenia i ostrożnie pozbywam się folii spożywczej w taki sposób, żeby nie uszkodzić galaretki. Tak przygotowaną galaretkę kroję w dużą, około 2 cm kostkę, która trafi do wnętrza sernika. Póki co odkładam ją do lodówki na czas przygotowania reszty ciasta. Pierwszą warstwą, którą przygotujemy, będzie spód z ciastek. Do dużego woreczka strunowego przekładam 300 g ciasteczek i zamykam go prawie całkowicie, zostawiając około centymetrową szczelinę, przez którą będzie uciekać powietrze. Ciastka rozbijam przy pomocy zwykłego wałka do uzyskania konsystencji drobnego proszku. Tym razem używam ciastek typu digestives, ale równie dobrze można użyć zwykłych herbatników albo ciastek owsianych. Użyjcie tego, co Wam odpowiada. Spód można też przygotować w malakserze, ale sposób z woreczkiem sprawia, że jest minimalnie mniej zmywania. Do pokruszonych ciastek dodaję 10 g przyprawy do piernika i 100 g rozpuszczonego, wystudzonego masła. Zawartość woreczka krótko przegniatam, żeby równo rozprowadzić dodatki i uzyskać konsystencję mokrego piasku. Przyprawa do piernika bardzo fajnie współgra z miodowym motywem ciasta, ale można ją pominąć, szczególnie jeśli używacie korzennych ciastek. Tak przygotowane ciastka przekładam do formy o wymiarach 18 na 28 cm. Spód wcześniej wyłożyłem papierem do pieczenia, a boki folią rantową. Ciastka rozprowadzam równą warstwą po całej powierzchni, a następnie ugniatam przy pomocy szklanki do uzyskania zwartego, równego spodu. Mała uwaga, jeśli możecie, użyjcie minimalnie większej blaszki, np. tortownicy o średnicy 26 cm. Forma z gotowym spodem trafia do lodówki na czas przygotowania masy serowej. Do niewielkiej miseczki przelewam 150 ml gorącej, świeżo zagotowanej wody i dodaję do niej 18 g żelatyny w proszku. Zawartość naczynia mieszam przez 2-3 minuty do całkowitego rozpuszczenia żelatyny. Odstawiam wtedy miseczkę na około 15 minut do chwili, kiedy żelatyna osiągnie temperaturę pokojową. W międzyczasie zajmuję się galaretką, którą zabarwię część masy serowej. Do średniego dzbanka przelewam 200 ml gorącej, świeżo zagotowanej wody i dodaję do niej jedno opakowanie galaretki pomarańczowej. Zawartość naczynia mieszam do całkowitego rozpuszczenia proszku, a następnie odstawiam do wystudzenia. Teraz mogę zająć się śmietanką, która spulchni pierwszą warstwę masy serowej. Do dużej miski przelewam 300 g zimnej 36% śmietanki. Ubijam ją przy pomocy miksera na mniej więcej 3/4, to znaczy do chwili, kiedy znacząco zwiększy swoją objętość, a łopatki będą zostawiać na niej wyraźny ślad. Tak ubita śmietanka napowietrzrzy masę serową, a przy okazji sprawi, że będzie delikatniejsza. Gotową śmietankę na chwilę odstawiam i zajmuję się twarogiem.
Do osobnej dużej miski przekładam 750 g twarogu sernikowego z wiaderka i dodaję do niego 100 g miodu akacjowego oraz solidną łyżeczkę pasty waniliowej. Zawartość naczynia krótko mieszam przy pomocy miksera tylko do całkowitego połączenia się składników. Nie zajmie to długo, około minuta, może dwie, powinny wystarczyć. Na tym etapie dodaję do masy wystudzoną żelatynę. Zanim to zrobię, muszę ją jeszcze zahartować. Do wystudzonej żelatyny dodaję łyżkę masy serowej i krótko mieszam do uzyskania jednolitego płynu. Ten zabieg ułatwi żelatynie połączenie się z masą i pozwoli Wam uniknąć nieprzyjemnych grudek. Po uzyskaniu jednolitego płynu dodaję żelatynę do masy serowej. Robię to powoli, wąskim strumieniem, stale mieszając masę na średnich obrotach miksera. Dzięki temu zahartowana żelatyna nie jest aż tak bardzo wystawiona na różnice temperatur, co też ułatwi uzyskanie gładkiej masy. Po dodaniu całej żelatyny mieszam całość jeszcze przez około minutę, żeby upewnić się, że wszystko połączyło się ze sobą tak jak powinno. Następnie dodaję do masy ubitą przed chwilą śmietankę i ponownie mieszam całość tylko do całkowitego połączenia i uzyskania jednolitej, puszystej masy serowej. Nie zajmie to długo, 2 minuty mieszania powinny wystarczyć. Na tym etapie dodaję do masy pokrojoną w kostkę galaretkę miodową i rozprowadzam ją w serze przy pomocy silikonowej szpatułki. Zróbcie to na tyle ostrożnie, żeby nie uszkodzić kostek, ale też i na tyle zdecydowanie, żeby rozdzielić te, które mogły się ze sobą skleić. Od momentu dodania śmietanki musimy działać szybko, bo masa może zacząć szybko tężeć. Dlatego od razu po wmieszaniu galaretki przekładam masę na schłodzony spód z ciastek i rozprowadzam ją równą warstwą po całej powierzchni. W przypadku tego ciasta jest to szczególnie ważne, bo jeśli ciasto wyjdzie Wam krzywe, będziecie mieć problem ze spływającym miodem. Po rozprowadzeniu masy odkładam formę do lodówki na około 15 minut, do czasu aż wierzch masy zacznie się ścinać. Kiedy tak się stanie, zabieram się za drugą warstwę sera. Do niewielkiej miski przelewam 100 g zimnej 36% śmietanki i ubijam ją przy pomocy miksera mniej więcej w taki sam sposób jak w przypadku pierwszej masy, to znaczy do chwili kiedy łopatki zaczną zostawiać na niej wyraźny ślad, ale całość nie będzie całkowicie sztywna. Zajmie to o wiele mniej czasu, więc trzeba uważać, żeby nie przesadzić z ubijaniem. Około minuta, maksymalnie 2 powinny wystarczyć. Naczynie ze śmietanką odstawiam i zajmuję się serem. Do osobnej średniej miski przekładam 250 g twarogu sernikowego z wiaderka. Do przygotowania ciasta najlepiej jest użyć sera w temperaturze pokojowej, dlatego warto wyjąć go z lodówki na przynajmniej godzinę przed rozpoczęciem pracy. Dzięki temu po dodaniu żelatyny czy galaretki będziecie mieć więcej czasu na działanie. A skoro już o galaretce mowa, to dodaję ją do sera wąskim strumieniem, stale mieszając zawartość naczynia na średnich obrotach miksera. Dzięki temu powinna się połączyć z serem bez najmniejszego problemu i utworzyć z nim płynną, lekko pomarańczową masę. Po połączeniu sera i galaretki dodaję do masy ubitą przed chwilą śmietankę i łączę całość mikserem tylko do uzyskania jednolitej, puszystej, ale nadal całkiem płynnej masy. Tak przygotowaną warstwę pomarańczową przelewam ostrożnie na schłodzony sernik. Robię to dużą chochlą i staram się rozprowadzić masę najrówniej jak to tylko możliwe. Różnica temperatur będzie też sprawiać, że pomarańczowa masa może szybko tężeć, dlatego zróbcie to całkiem sprawnie, żeby nie zostać z górami i dolinami na wierzchu ciasta. Postarajcie się też wyrównać całość szpatułką i serio zróbcie to dobrze, bo cały miód, którym będziemy polewać gotowe ciasto, po prostu Wam spłynie. I tak, mówię to z własnego doświadczenia. Po wyrównaniu wierzchu układam na nim docięty pod wymiar kawałek folii bąbelkowej i lekko dociskam go tak, żeby bąbelki odbiły się w masie serowej i utworzyły efekt zbliżony do wyglądu plastra miodu. W trakcie dociskania folii nie przesadzajcie z siłą, żeby masa nie wyszła gdzieś bokiem i nie narobić bałaganu. Oczywiście zróbcie to też tak, żeby całość pozostała równa. Tak przygotowany sernik trafia do lodówki na kilka godzin, a najlepiej na całą noc do całkowitego zestalenia.
Następnego dnia wyjmuję ciasto z lodówki, pozbywam się boków blaszki, folii rantowej i co najważniejsze, bardzo ostrożnie ściągam z wierzchu folię bąbelkową. Z tym krokiem absolutnie się nie spieszcie, żeby nie zepsuć dekoracji. Powiem tylko, że mi to zajęło około 2 minut, wam być może pójdzie szybciej, wolniej, nie ma to do końca znaczenia, po prostu zróbcie to dobrze. Bezpośrednio przed podaniem oblewam całość miodem. Ja ponownie używam do tego miodu akacjowego, który wcześniej wstawiłem do mikrofali na około 15 sekund, żeby go rozrzedzić, ale myślę, że każdy płynny miód się sprawdzi. Po prostu wybierzcie do przygotowania ciasta taki, który wam smakuje. Nie przesadzajcie z ilością miodu. Ja użyłem 180 gramów, czyli zdecydowanie za dużo, co w połączeniu z lekko krzywym wierzchem ciasta sprawiło, że miałem bardzo dużo sprzątania. Myślę, że odpowiednio rozprowadzona połowa tej ilości absolutnie wystarczy. I to tyle. Sernik jest gotowy do podania. Ciasteczkowy spód wprowadza do ciasta bardzo przyjemne piernikowe nuty, które idealnie współgrają z delikatnym miodowym smakiem galaretki. Do tego mamy oczywiście kremowy, puszysty sernik i interesujący efekt wizualny. Smaczne i całkiem proste w przygotowaniu ciasto, które ozdobi każdy stół, niezależnie od okazji. Dajcie znać, czy przepis wam się spodobał. Życzę wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!